białoruskiej kultury w Białymstoku planuje poszerzać współpracę z największymi szkołami, jakich wiedzy nauczanie białoruskiej mowy. 4 marca 1956 roku do kiosków trafił pierwszy numer białoruskiego tygodnika społeczno-kulturalnego Niwa. Pismo miało służyć propagowaniu idei państwa robotników i chłopów wśród Białorusinów w Polsce i zbliżeniu narodów polskiego i białoruskiego. Gazeta od razu stała się centrum życia kulturalnego i intelektualnego białoruskiej mniejszości narodowej i lustrem wydarzeń w regionie, kraju i w Białorusi. Śmierć Stalina w 1953 roku była rewolucją. Od tego momentu trochę wiatry inne zaczęły wiać również i w Polsce. Inteligencja białoruska, która jednak była nieliczna, ale ona mówiła o sobie, o swoich dążeniach, spowodowała, że władze państwowe podjęły decyzję już pod koniec 1955 roku o utworzeniu białoruskiej organizacji, no i oczywiście stworzeniu organu dla tejże organizacji, czyli pisma, i tymże pismem została Niwa. I na początku 1956 roku odbył się zjazd założycielski Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, na którym już ukazał się zerowy numer Niwy, no a bardzo szybko Jerzy Wołkowycki stworzył kolektyw, redakcję tegoż tygodnika i umożliwiono wychodzenie w świat właśnie tegoż pisma w języku białoruskim, co było przełomem, bo w publicznej przestrzeni język białoruski praktycznie nie istniał, tylko albo od święta, albo od targu, kiedy ze wsi do miast przyjeżdżali rolnicy ze swoimi produktami. A tutaj oficjalnie w kioskach, w różnych innych jeszcze miejscach ukazuje się coś na piśmie drukowane w języku białoruskim. Było to naprawdę zjawisko, które otworzyło również oczy dla wielu Białorusinów. Niwa przetrwała wszystkie zmiany społeczno-polityczne i ukazuje się w Białymstoku do dzisiaj. Wykliki побольшваюцца, але Ніва ёсць апірышчам для таго, што пісанне па-беларуску, пісанне ёсць для будучыні, для тых, хто не зняверыцца ў беларускае слова. Бо сёння вывучыць беларускае слова ёсць праблемай. Для нас, каб захаваць пачуццё беларуса, які адзін другога разумее пры сённяшніх працэсах і розных месцах пражывання, і даць магчымасць тым, хто зараз з'яўляецца у нас на Беласточчыне, ў Польшчы, ў свеце з беларускімі новымі праблемамі пасля падзеяў палітычных 90-х і цяперашніх гадоў 20-х, гадоў 21 стагоддзя. Гэта ёсць шанец, што дзякуючы Ніве аб'ядноўваюцца і разумеюць і пачынаюць сябе таксама спазнаваць зусім новыя кругі беларускага грамадства звыш панад межамі. Бо тыя ж, якія прыехалі з Беларусі зараз на Беласток, на Беласточчыну, для іх ёсць вогуле адкрыццём, што ёсць Ніва. І то ёсць тая праблема, якую першую трэба пераадолець і данесці таго, што Ніва była, ёсць i będzie. Grupa absolwentów białostockich wyższych uczelni zakłada w 1990 roku miesięcznik Czasopis. Wychodzi do dzisiaj w 2 językach, polskim i białoruskim. To był taki romantyczny czas. Byliśmy młodzi, z kolegami z Białoruskiego Zrzeszenia Studentów postanowiliśmy wydawać czasopismo, w którym część tekstów będzie również po polsku, z uwagi, że wtedy już my dostrzegaliśmy te zmiany polonizacyjno-asymilacyjne, które coraz bardziej dotykały naszą społeczność, aby informować o życiu naszej społeczności oczami młodego pokolenia. I tak to się zaczęło. Ja wtedy w ogóle nie przypuszczałem, że to będzie tak trwać długo. Stało się to dla mnie taką w zasadzie profesją życiową. To dało początek innym też inicjatywom, aczkolwiek no, mam taką satysfakcję wraz z kolegami, że czasopis wciąż się ukazuje i już od wielu, wielu lat no, nabrał takiego profesjonalnego
kształtu. Mamy stałe grono czytelników. Jesteśmy też w internecie na portalu czasopis.pl oddzielnym i mimo skromnych możliwości udało się to. Ta inicjatywa się powiodła. Język białoruski był też obecny w niektórych lokalnych gazetach. Pojawiły się masowo w latach 90., ale większość z nich nie przetrwała próby czasu. Wyjątkiem są wiadomości grudeckie, radockie nowiny. U pierwszej redakcji był mój mużyk, Jurek Sulżyk, raz 5 lat. Także ja wiedziała, co to za gazeta i wiedziała, no znała tak samo kulisy, prawda, ale nie pisała. Zaczęła pisać tak rok przed tym, jak została się redaktor naczelna tej gazety. Wiedziała cały czas, że gazeta jest wielmi ważna. Na początku bo to Lonik Tarasewicz przydumał szatu graficzną, ja na 2 ważne uznachrody tak samo zaniała u prasie lokalnej, także zdawała sobie sprawę. I jak piranimała, to wiedziała, że to piranimają. Jaka jest recepta na tego typu inicjatywy? Po prostu siła, energia, a jako młodzi mieliśmy to, plus idea. Jeśli nie ma idei, to żadne pieniądze nie ruszą żadnych pomysłów, żadnych projektów. Białorusini są obecni także w mediach elektronicznych. W Polskim Radio Białystok białoruskojęzyczne audycje są nadawane od lat 50. ubiegłego wieku. Pierwszym ich redaktorem był Tatar. Absolwent Gimnazjum Białoruskiego w Wilnie Maciej Konopacki, który pracował również w Niwie. W 1990 roku znacząco poszerzył się czas audycji w języku białoruskim. Obecnie nadawane są codziennie. Sekcja białoruska jest częścią redakcji Mniejszości Narodowych, ponieważ w Polskim Radiu Białystok są audycje również w języku ukraińskim i w języku litewskim. Białoruskich audycji jest najwięcej. Codziennie mamy swój czas antenowy. Od poniedziałku po czwartek to są 15-minutowe audycje, w piątek pół godziny, w niedzielę pół godziny i również jeszcze koncert życzeń mamy, prawie godzinę, gdzie można zadzwonić i przekazać życzenia. Generalnie tematyka podstawowa tematyka nasza to życie mniejszości białoruskiej w Polsce, na Białostoczyźnie przede wszystkim. Oprócz tego oczywiście sytuacja białoruska, a po 20 roku również sytuacja diaspory, emigracji białoruskiej, której coraz więcej widzimy, obserwujemy i w Białymstoku, i generalnie w Polsce. Staramy się również mieszkańcom Białostoczyzny wytłumaczyć, co się dzieje za wschodnią granicą. Tematyka białoruska i programy białoruskojęzyczne są także obecne w Ośrodku Białostockim Telewizji Polskiej od początku jego istnienia, czyli od 1997 roku. Pod koniec XX wieku, bo o tych czasach mówimy, telewizja to rzeczywiście było bardzo poważne i wpływowe medium. Na nasz teren nadawał telewizyjny kurier kresowy, którego redakcja mieściła się w Radiu Białystok. Skoro jest taki oddział Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, który pracuje tutaj w Białymstoku, to dlaczego nie zrobić mutację w wersji białoruskojęzycznej? I rzeczywiście w 1995 roku, pamiętam latem, ukazało się pierwsze wydanie, to się nazywało Telewizyjny kurier kresowy, wydanie białoruskie. Najpierw ta audycja była 5 minut, tam jakieś 3 newsy z terenu, potem 10, pamiętam, ale ponieważ naszych ludzi pokazywano wtedy już w telewizji, no wszyscy byli, no czuli się nobilitowani, no nas pokazują w telewizji, jeszcze mówimy po swojemu. No tam trzeba napisy było, tłumaczenie zrobić, no normalnie. No i wszyscy byli zachwyceni w ogóle tym, nie? No to jak jest 5 minut, to dlaczego nie powiedzieć, żeby zrobili 10? No ale oni już 10 nie chcieli za bardzo. No to wymyśliliśmy, że zbierzemy podpisy ludzi, którzy proszą władzę o to, żeby zwiększyć czas nadawania tego telewizyjnego kuriera kresowego, wydanie białoruskie. Nadawanie tego programu zwiększyło się chyba ostatecznie do 15 minut. Ale w międzyczasie w Białymstoku powstał oddział telewizji polskiej, białostockiej i faktycznie o tym, że
lokalizacja tego oddziału była w Białymstoku, a nie w Olsztynie, bo dwa miasta o to rywalizowały, zdecydowało faktycznie, myślę, to, że tutaj pojawiły się audycje w językach narodowych. Białoruskim, potem w zasadzie bez zbierania podpisów dołączyli Ukraińcy, Litwini i to zdecydowało, że powstał oddział w Białymstoku. No i tam zaczęła się kolejna batalia o to, jak najwięcej czasu audycji białoruskich zmieścić w ramówce oddziału telewizji polskiej w Białymstoku. Myślę, że ważną sprawą jest to, iż Tydzień Białoruski jest częścią Ośrodka Białostockiego Telewizji Polskiej i jest robiony profesjonalnie, na takim poziomie, na jakim funkcjonuje cały ośrodek, czy na jakim funkcjonuje telewizja polska. Staram się, aby Tydzień Białoruski był takim lustrem życia białoruskiej społeczności na Białostoczyźnie, a więc nie ograniczam się w nim do, powiedzmy, tematów kulturalnych, oświatowych, ale poruszam problemy społeczne, czasem też polityczne. Wszystko to, czym żyją Białorusini Białostoczyzny, co ich dotyczy, a więc na przykład jeśli prowadzony jest remont drogi między jedną gminą a drugą, w której mieszkają Białorusini, no to oczywiście jest to ważna sprawa dla lokalnej społeczności i ja to pokazuję. Ale siłą rzeczy w tym programie dominuje tematyka kulturalna, oświatowa, ponieważ jak każda mniejszość narodowa podlegamy asymilacji, więc tutaj też jest pewna misja do wykonania, popularyzacja języka białoruskiego, czy zachęcanie do nauki tego języka. Staram się pokazywać najważniejsze wydarzenia, najważniejsze zjawiska w kulturze białoruskiej, które zaistniały w ostatnim czasie, czy też wspierać twórców, którzy, mam taką nadzieję, dzięki mojemu programowi docierają do znacznie większej liczby odbiorców niż, powiedzmy, gdyby napisali i wydali książkę i informacja o tej książce nie pojawiła się w Tygodniu Białoruskim. Zarówno w Polskim Radiu Białystok, jak i w Białostockim Ośrodku TVP programy białoruskie są tylko dodatkiem do ramówek tych stacji. Skierowane są przeważnie do mniejszości i poruszają tematykę dotyczącą tej społeczności. Inaczej jest w Białoruskim Radiu Racja, nadającym zarówno na Białostoczyznę, jak i obwody brzeski i grodzieński w Republice Białorusi. To prywatna inicjatywa, która uzyskała wsparcie Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z samego początku było zadumane, że to jest białoruskie Radio Racja. Znaczyć, ono informuje про sprawy białoruskie, про Białoruś, про białoruską nacjonalną mniejszość u Polski i informuje to po białorusku, skupierdusiem i z białoruskiego punktu widzenia. Radio Racja nadaje całą dobę. Porusza zarówno kwestie polityczne, jak i społeczno-kulturalne. Niektóre programy cieszą się niezwykłą popularnością i pozwalają włączyć się słuchaczom w ich redagowanie. Tak się dzieje w Podlaskim Koncercie Życzeń. Podlaski koncert pożadania i czerwowe telefonowanie u nas z Białegostoka. Witam naszą słuchaczku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrowiam Radio Rację i żadaję Wam wszystkiego dobrego. Od stałej słuchaczki. A теперь хотела переказать пожелание z dniem imieninom. Dla nas wielmi ważnym jest bezpośredni kontakt z naszymi słuchaczami i mianowita to jest to Radio Racja zdobyła dowier wśród słuchaczy na Białostoczyźnie potrzebowalnych. I ono mianowita jest jednym z tych elementów, jakie sprzyjaje integracji naszej mniejszości białoruskiej. Białoruscy dziennikarze z Podlasia wyraźnie zaznaczyli swoją obecność w życiu mediów regionalnych. Wielu z nich odniosło także indywidualne sukcesy. Czy będą mieli następców? Od lat szkółkę dla młodych osób próbujących pisać prowadzi Hanna Kondraciuk, redaktorka Zorki, dodatku dla dzieci w tygodniku Niwa.
Я до зустрічі зорки. На цьому прикладі бачу, що наш світ вельми помінявся. Сьогодні наші діти ліпше ведають англійську мову, як білоруську. Вельми ціню ентузіазм наставників, батьків, які стараються, щоб діти вивчили мову, щоб приїхали на додаткові заняття. Ну, це один наш шанс, щоб якби заховатися як коренні жителі Білосточини, бо ж ми відсюл, ми спадкоємці mowy, jakiej говорили nasze przodki. I chcę, żeby oni docenili ten skarb, jaki my otrzymali od przodków i od przyrody. Zmieniła się nie tylko białoruska młodzież na Podlasiu. Gwałtownie zmieniają się też media, chociażby w wyniku rozwoju nowych technologii, internetu, mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji. Najbardziej sprawnie w rzeczywistości wirtualnej porusza się Fundacja Tutaka, przygotowując relacje z wydarzeń kulturalnych, krótsze i dłuższe filmy, podcasty, lekcje. Називаю się Natalia Zofia Bołtromiuk, ja je dentystkoj w Hajnowci. Koli zaczął się spis, ja chuteńko zapisała się białoruskoj. Po pierwsze, tym, że w spisowi trzeba pisać i prawdę, a taka ja je prawda. Po drugie, tym, że ja je bardzo dumna z tego, że ja je białoruskoj. Cieszę się, że mogę przekazywać i dalej kulturę, język swoich baćków, dziadów, pradziadów. A po trzecie, tak praktycznie, to chcę bardzo, żeby moje dzieci, które teperka je 6 i 9-letni, tak samo jak ja koliś, mogli w Hajnowci w szkole uczyć się białoruskiego języka. Tak że bądźcie zdrowi, zapisujcie się Białorusami.